Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce, w kompendium wiedzy o Nowym Jorku i nie tylko. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wyniki mojej ankiety, jaką zrobiłam z moimi turystami na temat tego, co ich zaskakuje, kiedy przyjeżdżają do Nowego Jorku. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Jeśli mnie nie oglądacie na co dzień, to trafiliście pewnie na mój kanał, bo szukaliście informacji o Nowym Jorku, bo pewnie planujecie tutaj swój wyjazd. Założę okulary, bo troszkę daje słoneczko. Także witajcie w Nowym Jorku. Na moim kanale znajdziecie dużo właśnie informacji na temat tego cudownego miasta, w którym żyłam 8,5 lat. Teraz już się wyprowadziłam pod Miami, ale mam firmę, która organizuje wyjazdy do Nowego Jorku. Pomagam w zorganizowaniu takiego wyjazdu. Indywidualnie rozplanowywuję pobyt. Także jakbyście mieli ochotę skorzystać z moich usług, to zostawiam tutaj swojego maila. Natomiast już chciałabym przejść do mojej opowieści. Mianowicie przez ostatnie 2 tygodnie oprowadzałam tutaj w Nowym Jorku. Jestem teraz w pięknym Chelsea, to Wam pokażę trochę tutaj okolice. I oprowadzałam ostatnio moich turystów, no i właśnie zaczęłam się pytać, słuchajcie, a co takiego Was tu w tym Nowym Jorku zaskoczyło? Co jest takiego, co myśleliście, że będzie może trochę inaczej wyglądać, funkcjonować? Może myśleliście, że będzie trochę lepiej, trochę gorzej? Powiedzcie, co myślicie. Piękne tutaj są budyneczki, zobaczcie. No i jak zawsze oczywiście mam pełną listę, przygotowałam się. Musiałam sobie zapisywać, bo bardzo dużo tych zaskoczeń wymienili mi różni turyści. I na przykład jedzenie w knajpkach smakuje super, natomiast to jedzenie kupowane w marketach typu owoce i warzywa już nie. Czyli nie wiem, czy sposób przyprawiania, czy może jacyś dobrzy dostawcy, od jakichś farmerów może kupują, ciężko powiedzieć. Jedzenie zawsze często podkreślam na kanale, że tutaj jest fatalnej jakości, natomiast ci turyści właśnie powiedzieli, że w knajpkach dobrze się jadło, natomiast jak chciało się już kupić samemu takie produkty, to już niestety nie. Kolejny, bardzo niedobry chleb, ale to już ludzie, którzy podróżują na przykład do Anglii chociażby, to wiedzą, jak może to być okropny chleb tutaj, niestety. Dalej, cena hotelu. Po cenie hotelu, które są bardzo, bardzo drogie, moi turyści spodziewali się, że też ceny jedzenia będą podobnie drogie jak ceny hotelu, proporcjonalnie, natomiast stwierdzili, że nie jest wcale tak źle, że już w podobnych cenach praktycznie jada się w Polsce w knajpkach i tak średnio płaci się między 25 a 40 dolarów za osobę, za pójście sobie do knajpki. To nie ma jakichś tam strasznych, nie wiadomo jakich dramatów. Następne, tutaj to jest śmieszny punkt, ale wziął mnie klient na bok. I powiedział poza swoją żoną, jakby żeby jego żona tego nie widziała, nie słyszała, powiedział: tutaj kobiety chodzą bez staników. Także to jego też w sumie zaskoczyło i tak jak to mówię, właśnie tam przechodzi pani bez stanika, nie nakręcę tego, ale coś w tym jest faktycznie, nigdy nawet nie wpadłam na to, żeby to zauważyć, a mój jeden turysta mówi: tutaj kobiety nie mają staników. No także faktycznie kobiety tutaj są po prostu wyzwolone bez staników. I od razu przy okazji powiedziała ta sama ekipa, ta sama rodzinka, że Nowy Jork nie jest taki fashion, że myśleli, że tutaj ludzie będą lepiej poubierani niż faktycznie są, a niestety tak nie jest. Tutaj bardziej tak na luzie się chodzi, wszystko z wszystkim się miesza. Pewnie zdarzają się jakieś takie też niesamowite modowo widowiskowe osoby, natomiast nie jest to standard. Bardziej właśnie jest to wyjątek od reguły. Następne, też od razu Wam pokażę tutaj, bo śliczną kamieniczkę widzę naprzeciwko, to od razu tutaj pójdę tą stroną. Następny punkt. Żydowski Williamsburg tutaj ludzi, moich turystów zszokował.
Tak jest w dzielnicy żydowskiej Hasydów. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby troszkę fotki sobie porobić, bo piękne są tutaj te budyneczki, ale rzeczywiście turyści przeżywają lekki szok kulturowy, że tak blisko Manhattanu zupełnie inny świat. To jest też miejsce, które ja staram się pokazywać swoim turystom, jak mamy wystarczająco czasu, jak mają ochotę, bo to jest trochę tak, jakby nagle wysiąść z metra i wylądować w Izraelu pełnym właśnie Hasydów. Zupełnie inny styl życia, zupełnie inny styl oczywiście ubierania się, obyczajów. Ciekawe to jest miejsce do odwiedzenia i faktycznie w Nowym Jorku często jest tak, że wchodzisz do metra i wychodzisz w zupełnie innym świecie. Chcesz pojechać do Małej Brazylii? Mogę Cię zabrać do Małej Brazylii. Do Małej Italii, do Małych Chin, właśnie do Małego Izraela. Mamy tutaj tyle różnych dzielnic i okolic, w których zamieszkują różne nacje z całego świata, że no nie dziwię się, że turystów to zdziwiło, że poczuli się po prostu jak w Izraelu, będąc tam na Williamsburgu żydowskim. Kolejne. Turyści moi niektórzy spodziewali się większego syfu i byli zdziwieni, że nie spotkali żadnego szczura. Mówili, że w Neapolu jest brudniej, a z kolei inni mi opowiadają, że widzieli największe szczury w życiu. Także te szczury są, może tak, jak się jest, nie wiadomo czy się je spotka, czy nie, natomiast trzeba mieć świadomość, że można spotkać takiego szczura, bo jest ich tutaj sporo, co praktycznie więcej niż ludzi w Nowym Jorku jest szczurów. Natomiast, że spodziewali się większego syfu, bo też tak jest opisywany Nowy Jork, prawda? Wszyscy zawsze mówią, bo w Nowym Jorku tak śmierdzi i jest brudno. I jak ktoś jakby spodziewał się jeszcze większego syfu, to znaczy, że nasłuchał się też bardzo dużo tego typu opinii negatywnych, że właśnie jest tak syfiasto, tak? No nie jest to na pewno czyste miasto, ale też nie jest jakby najgorszym miastem, jeśli chodzi o syf, jakie w życiu na przykład widziałam. No ale różni ludzie, różne opinie. Ja Wam teraz mówię, co moi turyści tutaj mówią. Dalej. Ludzie nie patrzą sobie w oczy, w Polsce jest to nie do pomyślenia. To akurat była opinia moich turystów, którzy mieszkają w mniejszym mieście w Polsce i mówią, że raczej tam, może nawet nie, że wszyscy się znają, ale że ludzie widzą siebie na ulicy i sobie albo głową skiwną, albo się uśmiechną tak delikatnie. Natomiast tutaj właśnie ludzie jak przechodzą obok siebie przez ulicę, to naprzeciwko siebie, to nie zwracają na siebie uwagi, dlatego też można się ubierać jak się chce, dlatego można być kim się chce. Ktoś tutaj do siebie gada, to już ludzie wokół praktycznie nie zwracają na to uwagi. Ktoś idzie środkiem ulicy i tańczy, normalka. Także faktycznie ludzie tutaj nie patrzą sobie po prostu w oczy. Kolejne. Bardzo dużo jest gejów i tak, ja też o tym często opowiadam, nawet w kontekście moich koleżanek, które próbowały tutaj chodzić na randki i to wcale nie jest proste. Mówią, że większość chłopaków, którzy tutaj są albo już w związkach, większość chłopaków albo są już w związkach, albo skaczą z kwiatka na kwiatek i nie chcą związku, albo właśnie są gejami. Także taka była właśnie opinia moich turystów, że zauważyli, że bardzo dużo tutaj mężczyzn i kobiet chodzi po prostu za rękę i się z tym nie krępują, nie boją się z tym też afiszować, nikt im tutaj nic nie powie, to jest bezpieczne miejsce, do którego nawet geje z całych Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, żeby się tutaj bezpiecznie czuć. Miałam też taki odcinek z Bartkiem, Polakiem, tęczowym Polakiem, który też tutaj wyjechał do USA i mówi, że po raz pierwszy w życiu ma tą jakby swobodę właśnie trzymania własnego męża za rękę bez poczucia, że coś się zaraz może stać, że komuś to się nie spodoba, że ktoś skomentuje. Także to jest faktycznie ci turyści słusznie zauważyli, że w tym mieście jest bardzo dużo homoseksualistów. Dalej. Bardzo słabi są w recyklingu Amerykanie. Nie ma dużo koszy na śmieci, nie ma koszy na recykling. Są daleko za Europą, jeśli o to chodzi.
I ktoś ostatnio mnie spytał, ja zrobię o tym oddzielny odcinek Storytime. Ktoś się mnie ostatnio pytał z widzów, żebym opowiedziała, Boże jak ślicznie, czekajcie, nagram wam to, żebym opowiedziała właśnie o ekologii w USA. Jak to jest, jak oni chronią tutaj to środowisko, jakie kroki są podejmowane. I w dużym skrócie Europa jest grubo do przodu w porównaniu z USA i z ich samoświadomością i z ich konsumpcjonizmem. Jesteśmy po prostu, tak jakby im tutaj nie zależało trochę. Nawet przykład, tam gdzie teraz mieszkam, koło Miami, to w ogóle recyklingu nie robi mój budynek. To jest dla mnie po prostu przerażające. Nawet nie dają tobie opcji do recyklingu, bo nawet nie ma wystawionych koszy do recyklingu. Także to jest jakaś po prostu masakra. Ja tutaj wspominam o konsumpcjonizmie, a właśnie kolejny punkt na liście to jest olbrzymi konsumpcjonizm, że wszystko też jest, a to zaraz do tego jeszcze wrócę, bo to jest kolejny punkt na liście, ale też, że wszystko jest właśnie plastikowe, że wszędzie dają plastikowe torebki i tak dalej. Także jest olbrzymi konsumpcjonizm i mówią też moi turyści, że wszędzie pachnie ziołem, pachnie, śmierdzi, zależy jak kto na to patrzy. Ja akurat wolę zapach marihuany niż papierosów, natomiast mówią właśnie, że wszędzie praktycznie to czuć. Kolejna rzecz, która zaskoczyła moich turystów, to ilość chodzenia. Że wiedzieli, że będą chodzić, ale nie wiedzieli, że tyle będą chodzić. Bo to nie jest tylko kwestia przejścia z jednego miejsca turystycznego w kolejne, to jest też kwestia wyjścia z metra po schodach bardzo stromych i wysokich. To jest kwestia gdzieś przejścia między ulicami, między alejami, gdzieś po jakichś mostach, co chwilę po prostu coś się dzieje. Teraz dotarłam, słuchajcie, do takiej dinerowni, do takiego miejsca, gdzie podają typowe amerykańskie tutaj żarcie. Ta knajpka nazywa się Empire Diner. I akurat tutaj przyszłam, bo robię zdjęcia do naszego e-booka z Anią. I ten e-book jest o filmowym Nowym Jorku i pokazujemy właśnie miejsca filmowe, gdzie kręcono filmy. I te Empire Diner było chociażby w Kevinie samym w Nowym Jorku i w Facetach w Czerni. Także akurat przyszłam, na chwilę Was zostawiam, bo muszę sobie tutaj kilka fotek porobić właśnie do e-booka i zaraz wracamy do tej listy. A jeśli wciąż ze mną jesteś w tym odcinku, zasubskrybuj proszę mój kanał, bo to znaczy, że podoba Ci się mój styl, podoba Ci się chodzenie po Nowym Jorku, a to oznacza, że spodoba Ci się mój kanał, więc po prostu subskrybuj na przyszłość. A swoją drogą zobaczcie, jaką ładną uliczką właśnie przeszłam. Tutaj po drugiej stronie ulicy też jest ślicznie. Tutaj ten kawałek metalu, taki ala mostek, to jest High Line. Tędy można sobie przechodzić stare tory kolejowe. I tu jak pięknie wygląda Edge. Hudson Yards, nasza nowa tutaj nowoczesna dzielnica. A ja idę tutaj, dalej idę przed siebie, teraz przejdę sobie pod High Line'em i będę Wam dalej tutaj z listą jechać rzeczy. Dalej, zaskoczeniem było Muzeum World Trade Center. Moi turyści nie spodziewali się, że to będzie aż tak emocjonalne i aż tak potężne to doświadczenie, żeby pójść zobaczyć sobie to muzeum, które pokazuje po prostu tragiczny dzień i chyba najbardziej takie uderzające jest to, że to jest taka bliska nam historia, prawda? Bo myśmy wszyscy uczestniczyli w tym, my wszyscy mamy taką trochę traumę z doświadczania tego w telewizji, bo my wszyscy znamy doskonale te obrazki i mimo, że nas na przykład tutaj nie było, tak,
to i tak odczuwamy po prostu tą traumę, bo wszystko to widzieliśmy. Podeszłam tutaj do jakiegoś takiego budynku. Nie wiem w ogóle, co to jest. Wygląda, jakby to było jakieś miejsce zamknięte, ale znając życie, nie jest, bo lubią tego typu struktury tutaj wykorzystywać. I to jest właśnie to Meatpacking District, Chelsea. Jakieś fajne chłopaki sobie biegną, a ja patrzę dalej na listę. Tu jest wejście. To jest w ogóle chyba jakaś galeria sztuki. No to lecę dalej z listą. Kolejna rzecz, która pojawiła się, o której mówili turyści, to nie wiedzieli, że Times Square będzie aż takie zatłoczone i aż takie tandetne. Musicie po prostu wierzyć mi na słowo, jak ja wam mówię, nie bierzcie hotelu przy Times Square, albo jak wam mówię, że to są najgorsze okolice w mieście, no to słuchajcie się, no! Nie, że później się dziwicie, że Times Square jest takie okropne i żałujecie się, że wzięliście hotel tam obok, gdzie nie ma żadnych sklepów spożywczych, a wszystkie knajpy są drogie i pod turystów. Kolejna rzecz, która była dość sporym zaskoczeniem, to to, że wszędzie są sprzedawane podróbki. Podróbki okularów, zegarków, torebek, ubrań, wszystkiego po prostu podróbki. I moich turystów to zdziwiło, że to jest w ogóle legalne. Znaczy nie jest legalne, prawda? Natomiast tyle tego jest na każdym rogu i praktycznie policja już z tym nic nie robi. Jak idziecie sobie Nowym Jorkiem, to bardzo łatwo natraficie na gromadę ludzi, którzy mają jakieś takie właśnie swoje rzeczy do sprzedania, wystawione na kocyku. Kolejna rzecz, która jest na liście, to, że jest drogo. To tak jak już mówiliśmy, wiadomo, Nowy Jork jest drogim miastem. Ci turyści się zdziwili, jak drogo tutaj jest. Poprzedni turyści się zdziwili, że jest taniej niż myśleli. Więc to też kwestia jest taka, pytanie jest, z jakim założeniem i z jakimi przeświadczeniami przyjeżdżasz do Nowego Jorku? Czy przyjeżdżasz tylko i wyłącznie w oparciu o amerykańskie filmy? Czy przyjeżdżasz, bo na przykład oglądasz mnie i już coś wiesz na temat Nowego Jorku przez pryzmat mojego kanału? Czy przyjeżdżasz i znajomi już twoi ci poopowiadali, jak tutaj jest? Wszystko zależy od tego, z jakimi założeniami tutaj przyjeżdżacie. Dla mnie najważniejsze to, do czego powinniście się przyszykować mentalnie tutaj, to faktycznie duża ilość chodzenia, czyli trzeba mieć wygodne buty, nie żadne klapeczki, nie żadne kroksy, nie żadne, nie wiem, sandałeczki, tylko normalnie porządne, wygodne adidasy. I to są kwestie 10-15 kilometrów na nogach każdego dnia. Dalej, na pewno dobrą radą jest to, że jak tu przyjeżdżacie, to nie starajcie się mieć jakiegoś strasznie okrojonego budżetu, nie bądźcie też, wiadomo, nie szastajcie pieniędzmi, natomiast to nie jest miasto, do którego się przyjeżdża z niskim budżetem. Albo macie te pieniądze, żeby tutaj normalnie funkcjonować, a nie chodzić i szukać najtańszej pizzy, najtańszego happy hour, drinka i tutaj nie pójdziecie, nie wjedziecie sobie tutaj na górę, bo tam drink kosztuje $20. Nie. Jak tutaj przyjeżdżacie, to naprawdę szykujcie się po prostu na wydatki, pooszczędzajcie o kilka miesięcy dłużej, po to, żeby wasz wyjazd był po prostu bardziej udany, byście sobie nie odmawiali tutaj z kolei, jak jesteście. No bo po co przejechać taki kawał drogi po to, żeby sobie tutaj na miejscu odmawiać? Szkoda. I jeszcze jedną rada moja jest taka, jeszcze jedną radę, którą mogłabym wam dać, jest taka, żeby przyszykować się też mentalnie właśnie na różnorodność kulturową, na różnorodność rasową i na to, że nie wiadomo, co tutaj się wydarzy. Być takim gotowym, oczekiwać nieoczekiwanego. Być gotowym po prostu na wszystko, bo tak trzeba w Nowym Jorku. Trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Patrzcie, jak sobie fajnie tutaj turyści chodzą High Line. Jeden naprawdę z fajniejszych spacerów, jakie możecie odbyć w Nowym Jorku, to pójść sobie właśnie po całej długości High Line. Wracając do mojej listy, to jeszcze mam tylko kilka czynników. Następny jest taki, że
Moi turyści byli w szoku, że tutaj jest takie prawo, że każdemu trzeba sprawdzić dowód w momencie, kiedy kupują alkohol, jakiegoś winiaka. Moi turyści po 40 mówią, że nie byli w stanie wina kupić w sklepie, bo nie przynieśli ze sobą swojego żadnego dowodu, paszportu, żadnych dokumentów. I wielce zdziwieni, że tutaj w Stanach jest po prostu takie prawo, że za każdym razem trzeba sprawdzać. Mi się to jakoś tak 50-50. Czasami mnie poproszą, czasami nie. Natomiast ich akurat prosili i wywołało to olbrzymi szok. Następne. Wszędzie właśnie dają plastikowe torebki. W hotelu sztućce są plastikowe, jednorazowe. Więc to było takie szokujące, że właśnie niestety, ale Amerykanie są daleko, daleko za nami, Europejczykami, jeśli chodzi o środowisko i o dbałość o ekologię. Dalej, wszędzie jest klima i lód. Moja turystka przyjechała i mówi, że już ją boli gardło od tej klimy, bo teraz przyjechała w sierpniu i wszędzie oczywiście jest gorąco w sierpniu i wszędzie klima. I jej to niezmiernie po prostu uprzykrzało życie, że co chwilę jest jej zimno, gardło bolało, wszędzie lód dają, także no niestety z tym trzeba się też pogodzić, bo tak faktycznie jest. Kolejny czynnik. O, słuchajcie, wiecie co? Ja sobie wejdę tutaj do parku. Dziewczynka zaczęła płakać, bo wyszli z parku, a ja Wam pokażę tutaj, jak takie ukryte parki wyglądają. W sensie zaraz przy ulicy, ale takie odgrodzone. Można sobie tutaj przyjść, coś zjeść, posiedzieć, pobawić się z dzieciakami. Kolejny czynnik to mili, uśmiechnięci, pomocni, że ludzie nie spodziewali się, że Amerykanie są właśnie aż tacy otwarci i że tak bardzo próbują pomóc i że są tacy serdeczni. Pomimo, że na siebie się, prawda, nie patrzą jakoś specjalnie w oczy, to i tak są, jak już o coś się spyta człowiek, to są bardzo mili i pomocni. Jest bardzo brudno w metrze. Miałam oddzielny odcinek o metrze, gdzie wszystkie te, o czym opowiadam, pokazuję tam właśnie metro i opowiadam o różnych czynnikach, jeśli chodzi o używanie tego metra w Nowym Jorku i faktycznie jest ono bardzo brudne, natomiast no nie jest to szokujące, skoro już wiemy z założenia, że Nowy Jork nie należy do najczystszych miast, a jeszcze dołożyć do tego fakt, że nowojorskie metro jest jednym z najstarszych na świecie, działa 24 godziny na dobę, mamy 22 linie, jest po prostu tutaj pełen chaos i mnóstwo ludzi, mnóstwo milionów po prostu ludzi korzysta z takiego metra codziennie, więc nie jest to dla mnie aż takie zaskakujące, że jest brudne, biorąc pod uwagę, że całe miasto jest dosyć też staromodne i nie jest absolutnie nowoczesne. Dalej, nie ma stacji benzynowej. Faktycznie nie ma tutaj stacji benzynowej na samym Manhattanie. Znaczy są stacje benzynowe, jasne, ale nie są one tutaj takie oczywiste. W Midtown Manhattan nie spotkacie stacji benzynowej. Także to właśnie zaskoczyło moich klientów, że w mieście, w Polsce, w każdym mieście praktycznie niedaleko gdzieś rynku zawsze jest jakaś stacja benzynowa, a tutaj przez długie kilometry nie ma po prostu stacji. Dalej. Inaczej jest w różnych dzielnicach, to co już mówiłam, że wsiada się do metra, a wysiada się w zupełnie innym miejscu. Czekajcie, tutaj próbujemy wyjść stąd, ale coś się nie udaje. Thank you. Udało nam się wyjść. Widzicie, ludzie serdecznie, babka pomachała właśnie do jakiegoś obcego dziecka. Inny chłopak, facet się zatrzymał, żeby pomóc tej kobiecie z dzieckiem wyjść z parku. No po prostu bardzo, bardzo przyjaźni są tutaj ludzie i to jest normalne, żeby mieć z tymi ludźmi na co dzień po prostu interakcję. Dalej, właśnie, że jest inaczej w różnych dzielnicach, to jest to, o czym mówiłam, że wysiadasz z metra i jesteś nagle
w zupełnie innym miejscu, w innej dzielnicy, z innym klimatem. Następnie są bardzo silne wiatry. To o tym już ostrzegałam w moich odcinkach. Faktycznie wiatr jest niezmiernie tutaj silny. Tylko teraz może teraz jak jest lato, to nie jest aż tak wietrznie, ale na co dzień o innych porach roku to tutaj po prostu urywa głowę. I ostatnia rzecz, którą mam na liście, to jakość powietrza, gorszy tlen, zanieczyszczone powietrze. Czyli moi turyści, którzy tutaj przyjechali, gdzie ja jestem z Wrocławia, więc dla mnie w Nowym Jorku powietrze jest lepszej jakości niż we Wrocławiu. Podobnie będą miały pewnie osoby z Krakowa, bo niestety, ale nasze powietrze w naszych miastach zostawia dużo do życzenia. Może jeszcze ewentualnie jakieś Katowice, tego typu rejony, Śląsk. Więc tak, byli zszokowani, że już jak się wychodzi po prostu z samolotu, że już w tym powietrzu czuć takie zanieczyszczenia. Ja nie wnikam, różnie ludzie, moim zdaniem powietrze jest tutaj w miarę czyste, aczkolwiek też tak jak mówię, jestem z Wrocławia, więc mam inną trochę skalę porównawczą. Dobra, w takim razie to będzie na tyle. Kończę już ten odcinek. Pamiętajcie, że jeśli planujecie swój wyjazd do Nowego Jorku, to zachęcam do skorzystania z moich usług i mogę Wam zaplanować indywidualnie Wasz wyjazd, żebyście zwiedzali to, na czym Wam zależy i całkowicie pod Was. Także zostawiam jeszcze raz swojego maila. Jak chcecie, to zapraszam do kontaktu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Żegnam serdecznie z tego przepięknego Chelsea. Na razie, pa!